Cześć, jestem Marcin. A oto moja historia. Jak byłem mały, uwielbiałem bawić się kabelkami, rozbierać stare telewizory. W podstawówce przerzuciłem się na informatykę i od razu zacząłem wygrywać większość lokalnych konkursów. W wieku 17 lat założyłem moją firmę. Mało osób o tym wie, ale w Polsce nie musisz być pełnoletni, żeby być wspólnikiem spółki kapitałowej. Chciałem być dorosły. W końcu od kilku lat robiłem strony internetowe na zlecenie i miałem dość kombinowania, jak tu podpisać umowę, skoro jeszcze jestem dzieckiem. Chciałem móc po prostu wystawiać faktury. To było za mało. Chciałem być biznesmenem. Wydałem książkę. Nie moją. Czy ja wyglądam na kogoś, kto miałby napisać książkę? No dobra, to nie był najlepszy argument. Wracając, bajki mojej prababci. Była słynną kaszubską pisarką. Nie żyje, ale ma swoją ulicę i tablicę pamiątkową. Zorganizowałem premierę książki. Była scena, występy i konkursy dla dzieci. Potem wyjechałem na studia. Cała rodzina się dziwiła, czemu tak daleko, a ja im ciągle musiałem tłumaczyć, że daleko to jest Australia. Poszedłem na informatykę. W końcu tym się interesowałem od małego, a moją pierwszą stronę internetową napisałem w podstawówce, choć dziś nie brzmi już imponująco. Ale wróćmy do mojej firmy. Zacząłem realizować większe projekty. Dostawałem zlecenie od dużych ogólnopolskich firm, zatrudniałem pracowników. Wypaliłem się. Rzuciłem informatykę, a zmieniłem studia. Poszedłem na zarządzanie. Miałem tam być tylko chwilę, ale spodobało mi się, więc zostałem. Dołączyłem do telewizji studenckiej. Mieli tam straszny burdel. Po pół roku kandydowałem na wiceprzewodniczącego do spraw programowych. Ludziom się to nie spodobało. Zaczęli mi hejtować. Nie wygrałem, ale zostałem wydawcą jednego z programów. Wprowadziłem dużo zmian, porządków, ale ludzie nie lubią zmian. Zarząd mnie chwalił, a reszta hejtowała. Rok później znowu kandydowałem. Też przegrałem. Ludzie wciąż mnie hejtowali, ale zostałem reżyserem materiałów specjalnych, takich jak spoty rekrutacyjne czy zaproszenie na nasze imprezy. Wyreżyserowałem 2. W międzyczasie narastał wewnętrzny konflikt. Odszedłem grę skalową. Zacząłem pracować nad pewnym projektem z ludźmi, którzy też odeszli z tej telewizji studenckiej. Wybraliśmy złą osobę na lidera. Możecie się zastanawiać, czemu nie ja byłem liderem. W końcu to był mój pomysł. Nasz lider uwielbiał tworzyć dokumenty, dokumenciki, spisywać wszystko, przerabiać, analizować, ale nie robić nic konkretnego, co by nas posunęło do przodu. Po roku wszyscy odeszli. Nie, że umarli, spokojnie. Zrezygnowali. Założyłem kanał z gameplayami z gier. Bardzo ambitnie. Przez prawie roku zbierałem 60 subów. Czy mówiłem wam już o tym, jak się zakochałem albo jak miałem depresję? Nie. Może to i lepiej. Wracając do studiów. Napisałem pracę. Nie zdałem jednego wykładu, by móc się bronić. Musiałem czekać do przyszłego roku na kurs powtórkowy. Więc poszedłem na kolejne studia. Inżynierię zarządzania. Bardzo ambitnie. Przepisali mi większość przedmiotów. Ale przez różnicę wieku czuję się tam staro. Na początku chodziłem na wszystkie integracje. Było naprawdę fajnie. Przestałem. Nie wiem dlaczego. Tak wyszło. I oto jesteśmy na początku 2020 roku. Ewidentnie się pogubiłem. Dlatego czas najwyższy się odnaleźć. Jak? Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że muszę znowu otworzyć się na ludzi. Wyjść ze strefy komfortu, zacząć podróżować. No i schudnąć. Zapraszam was, żebyście dołączyli do mojej podróży. Razem odkryjmy, co nam przyniesie 2020 rok. Napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz plan na nadchodzący rok. Musimy coś fajnego zrobić.